W dzisiejszym słuchowisku zbadamy historię potopu z Księgi Biblijnej oraz jej wcześniejszą wersję z tabliczek sumeryjskich. Zobaczymy, co mówią na ten temat naukowcy oraz odpowiemy sobie na podstawowe pytanie, które korci wielu z nas, mianowicie czy potop faktycznie miał miejsce i czy na taką skalę. Istnieje wiele dowodów archeologicznych potwierdzających jedną z tych tez, więc słuchajcie do końca i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Od razu w oczy rzuca się szereg niezwykłych podobieństw w obu relacjach. W Biblii to Bóg Jahwe postanawia zniszczyć ludzkość w potopie. W wersji z Sumeru ludzkość chcą zniszczyć bogowie Anunnaki. W Biblii Bóg ostrzega Noego, aby się uratował. W Sumerze jeden z bogów, Enki, ostrzega Ziusudrę. Zarówno w Biblii, jak i według Sumerów człowiek, który się ratuje, był legendarnym patriarchą, który żył przez bardzo długi czas. W obu przypadkach człowiek ten dostaje zadanie zbudowania łodzi. I tu łódź ma być pokryta smołą. Łódź ma mieć kilka pokładów. Człowiek ma zabrać na łódź swoją rodzinę oraz zwierzęta. W obu przypadkach Bóg oraz bogowie zsyłają wiatry oraz deszcze wywołujące potop. I tu giną inni ludzie, oprócz tych zgromadzonych na arce. Tak samo bohater wysyła ptaki, aby sprawdzić, czy wody opadły, w Biblii kruk i gołąb, w Sumerze kruk, jaskółka oraz gołąb. Arka zostaje osadzona na wysokiej górze. Bohater opuszcza arkę i zabija zwierzęta, składając ofiarę. W obu przypadkach Bóg oraz bogowie czują miły zapach palonego mięsa. Zarówno Jahwe, jak i Anunnaki decydują, że ludzkość zasługuje na dalsze życie i zawierają przymierze. Mamy tutaj cały szereg zdumiewających podobieństw. Historia jest praktycznie identyczna i różni się kilkoma detalami. W Biblii brakuje jaskółki, potop trwa 40 dni i nocy. W Sumerze 7 dni i nocy, w Biblii jest jeden Bóg Jahwe, a w Sumerze wielu bogów Anunnaki. Historia sumeryjska jest znacznie dłuższa, starsza o ponad 1000 lat oraz bogatsza w szczegóły. Jak wskazuje Irving Finkel, kultowa historia potopu, Noego i Arki, jaką znamy dzisiaj, z pewnością wywodzi się z starożytnej Mezopotamii, współczesnego Iraku. Profesor teologii Helge Kvanvik. Od ponad 100 lat naukowcy rozpoznają, że biblijna historia Arki Noego oparta jest na starszych modelach mezopotamskich. Lecz musimy odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie, czy aby na pewno ów potop był ogólnoświatowy? Zarówno Sumerowie, jak i Żydzi w tamtym czasie nie mieli pojęcia o istnieniu Antarktydy czy Australii. Nie wiedzieli o istnieniu Oceanii, dalekiej Azji, znacznej części Europy i Afryki. Dla tych ludzi świat był obszarem, który znali i zamieszkiwali i który zamieszkiwały sąsiednie ludy. Naukowcy proponują zatem, że ów potop był lokalnym potopem na terenie Mezopotamii. Co ciekawe, zarówno Atrahasis, jak i sumeryjski oryginał Eridu Genesis bardzo precyzyjnie podają, że potop zmiecie kraj Sumer oraz sumeryjskie miasta. Tylko tyle i aż tyle. Sumeryjski oryginał Eridu Genesis podaje wyraźnie, z naszej ręki potop zaleje miasta oraz kraj, zapadła decyzja, że ludzkość ma zostać zniszczona. Potop ogarnął miasta przez 7 dni i 7 nocy. Po tym, jak potop ogarnął kraj, po tym, jak zły wiatr rzucił wielką łódź na wielkich wodach, wyszło słońce, rozchodząc się nad niebem i ziemią. Jak widzimy, sumeryjski oryginał wskazuje, że potop miał miejsce tylko w Sumerze, a nie na całym świecie. Tak samo wskazuje kopia, akadyjski epos Atrahasis. Co jeszcze ciekawsze, w żadnym z tych dwóch tekstów nie ma też informacji o tym, że wody przykryły góry, a arka wylądowała na górze. Bohater wychodzi z arki i składa ofiarę w bliżej nieokreślonym miejscu. Lądowanie na górze pojawia się dopiero w eposie o Gilgameszu, babilońskiej wersji, która powstała setki lat po sumeryjskim oryginale. Całkiem możliwe, że ten sam fragment o górze został skopiowany do Biblii z eposu o Gilgameszu. W najstarszych dwóch tekstach nie ma zatem żadnego globalnego potopu ani żadnych wód przykrywających góry. Historyk i archeolog Wilfrid Lambert oraz profesor języków semickich Alan Millard rozwiązali tę zagadkę. Otóż, jak wskazują, w sumeryjskiej wersji w wierszach 258 do 261, po powodzi rzeki król Ziusudra zamieszkał na ziemi kraju Dilmun, miejsca, w którym wznosi się słońce. W tej wersji opowieści łódź Ziusudry płynie w dół rzeki Eufrat do Zatoki Perskiej.
Sumeryjskie słowo Kur w wierszu 140 eposu o Gilgameszu zostało zinterpretowane w języku akadyjskim jako góra, chociaż w języku sumeryjskim Kur znaczyło raczej ziemia, zwłaszcza obcego kraju. Stąd też zdaniem naukowców doszło do przekręcenia oryginalnego znaczenia i powstania historii o łodzi lądującej na górze. Pytanie, które musimy sobie zadać brzmi, czy w Sumerze był kiedyś jakikolwiek potop? W 1929 roku archeolog Leonard Woolley odkrył w mieście Ur dużą warstwę osadów rzecznych, poprzedzających kulturę Ubaid. Jego zdaniem był to ślad potopu. Problem polegał jednak na tym, że owe ślady pochodziły tylko z miasta Ur i są datowane na 3500 rok przed naszą erą, a zatem trochę za wcześnie. Ślady potopu powinny być późniejsze, 3300 rok do 2800 roku przed naszą erą i powinny pochodzić z miasta Szuruppak. Czy zatem w Szuruppak miał kiedyś miejsce jakikolwiek potop? Odpowiedź brzmi tak. Archeolodzy ku swojemu zdumieniu odkryli dowody lokalnego potopu w Szuruppak, współczesne Tel Fara w Iraku oraz różnych innych miastach sumeryjskich. Warstwa osadów rzecznych, datowana metodą radiowęglową na około 2900 roku przed naszą erą, przerywa ciągłość osadnictwa, rozciągając się aż 120 km na północ do miasta Kisz, które przejęło hegemonię po powodzi. Ceramika polichromowana z okresu Jemdet Nasser od 3200 roku do 2900 roku przed naszą erą została odkryta bezpośrednio pod warstwą powodziową Szuruppak. Zgadza się to z biblijnym datowaniem. Jak wskazuje profesor studiów religijnych oraz biblijnych Barry Bandstra, potop w Szuruppak był lokalnym wydarzeniem spowodowanym spiętrzeniem rzeki Karun przez rozprzestrzenianie się wydm, zalewanie Tygrysu i jednoczesne obfite opady deszczu w regionie Niniwy, rozlewające się na Eufrat. Biorąc pod uwagę podobieństwa w mezopotamskiej historii powodzi i biblijnej relacji, wydaje się, że mają one wspólne pochodzenie we wspomnieniach z miasta Szuruppak, w którym król przetrwał potop. Oddajmy teraz głos najwybitniejszemu sumerologowi w historii, jakim był profesor Samuel Noah Kramer. Uzasadnione jest wyciągnięcie wniosków z obecnych dowodów, że mezopotamska opowieść o potopie i oparta na niej wersja Starego Testamentu została zainspirowana faktyczną katastrofą, która miała miejsce około 3000 roku przed naszą erą, pozostawiając ślady archeologiczne w Szuruppak, Kisz i prawdopodobnie w wielu innych miejscach, które dopiero zostaną odkryte.